Słuchajcie, niektórzy mówią, że nie wchodzi się 2 razy do tej samej rzeki. No, ja muszę powiedzieć, że dzisiaj już drugi raz to nagrywam, ponieważ zrobiłem całą opowieść i okazało się, że dźwięku nie ma. To jest chyba podstawowy błąd, jaki każdy, kto nagrywa, może zrobić, no ale cóż począć. Zacznijmy w takim razie od początku. E, po co dzisiaj to nagranie? Muszę powiedzieć, że wróciliśmy właśnie z Namibii i wygląda to tak, że do tej Namibii jeżdżę bardzo często, jeżdżę kilka razy w roku. Jest wiele osób, które jadą raz, piszą bloga i to jest wspaniała opowieść o Namibii. No w moim przypadku ja nigdy nie mam czasu, żeby to zrobić, dlatego będzie chyba łatwiej, jeśli opowiem w 2 słowach albo w kilku odcinkach o tym, czym jest dla mnie Namibia, co tam powinno się robić, czym to się je i dlaczego akurat Namibia. Ktoś powiedział, że patrz prosto w obiektyw cały czas, uśmiechaj się i bądź zadowolony, wtedy będzie wszystko super. To będę próbował to robić, jeśli nie, to mnie tam od czasu do czasu próbujcie upomnieć. Ja mam taki swój atrybut, kapelusz, którego używam zwykle w podróżach do Afryki, ale nie tylko, do Australii, też do Ameryki Południowej. Dzisiaj jest super gorąco, więc go na chwilę odpuszczę. Spróbuję jakoś opowiedzieć bez niego, może też dam radę. Namibia. Słuchajcie, ja zawsze mówię tak. Chcesz jechać do Afryki? Pierwszym miejscem, które powinieneś wybrać, powinna być Namibia. Wiele osób będzie tutaj to negować, ale powiedzą Afryka Wschodnia, powiedzą Kenia, Tanzania, Serengeti, Masai Mara i tak dalej. Też to lubię. Zresztą zobaczcie na mój profil instagramowy Miles Away Travel. Niemniej ja mówię, dlaczego Namibia? Dlatego, że w Namibii macie wszystko, co jest potrzebne w waszej pierwszej podróży do Afryki. Zobaczycie piękne krajobrazy, zobaczycie bardzo ciekawe, wciąż jeszcze w dużej mierze autentyczne plemiona, jak Himba, Herero, San, czyli Bushmeni, tudzież Damara. Zobaczycie też zwierzęta i to nie tylko zwierzęta w tym największym parku w Etoszy, który notabene oczywiście jest większy, nie 2 razy, ale jest większy od parku Krugera na przykład, o czym nieliczni wiedzą, ale również zwierzęta, które wciąż żyją poza parkami, w prywatnych conservancies, takich prywatnych, nazwijmy to nie są rezerwaty, ale to jest obszary takie, które należą do osób prywatnych lub do jakichś, też do państwowych jakichś struktur. Możecie zobaczyć tam słonie pustynne, możecie zobaczyć lwy nomady, możecie zobaczyć brown hyeny, możecie zobaczyć oryksy, możecie zobaczyć gepardy, także mnóstwo różnych zwierząt poza parkami narodowymi. I co ważne, Namibia, słuchajcie, jest 3 razy większa, prawie 3 razy większa od Polski, ponad 800 tysięcy km². Raptem 2 650 000 ludzi tam żyje. Średnio 3 osoby na kilometr kwadratowy, podczas gdy w naszym przypadku w Polsce, jak sami wiecie z geografii, to się wciąż chyba nie zmieniło, 128 osób na kilometr kwadratowy, czyli dosyć gęsto. To zresztą słychać, bo to co jakiś czas coś tutaj przejeżdża koło mnie. Ale to jest jakby ta opowieść jest pierwszym takim odcinkiem o Namibii, o moich doświadczeniach z tym krajem, a bardziej o miejscach, o spotkaniach, o ludziach, ale o miejscach. Zacznę od pustyni Namib. To jest dosyć klasyczne w naszym przypadku rozwiązanie, że my zwykle zaczynamy od pustyni Namib, bo tym, do czego dążymy z tymi ludźmi, którzy nigdy nie byli w Afryce, to na końcu chcemy zobaczyć jak najwięcej zwierząt. Taki pomysł. Na tą pustynię Namib jeździmy oczywiście po drogach szutrowych, z tego Namibia jest znana. Wypożyczamy samochody 4x4, najczęściej są to Hiluxy lub też Fordy lub też inne samochody, które mają ten napęd i mają również namioty na dachach samochodów, ale Namibia się bardzo zmienia. W ostatnich latach przybyło bardzo dużo pięknych lodży, pięknie położonych miejsc, wciąż jeszcze w miarę przystępnych cenach, ponieważ na te wyjazdy, o których mówię, offroadowe, to zwykle są to wyjazdy bardziej budżetowe niż te, które organizujemy również, czyli Flying Safari, na przykład, gdzie czarterujemy samolot i lecimy z jednego miejsca do drugiego, po czym lokalnie poruszamy się jakimiś lokalnymi samochodami, z lokalnymi rangerami. I teraz, gdy jedziemy na tą pustynię Namib, jedziemy drogami szutrowymi, o tym kiedyś pewnie opowieść, jak się powinno po tych drogach jeździć, żeby było bezpiecznie. W niektórych miejscach nocujemy na dachach samochodów, w niektórych mówię dlatego, że to nie jest wyjazd top budget. To jest wyjazd, który zawsze ma w sobie pierwiastek luksusu. Taka już jest ta sytuacja, jeśli chodzi o Miles Away Travel. I dojeżdżamy przez piękne przełęcze, wjeżdżamy w obręb Namib Naukluft National Park. To jest jeden z największych parków narodowych na świecie. Oczywiście nie tak duży jak ten park na Grenlandii, ale wciąż ma 50 000 km², co stanowi około 2/3 pustyni Namib jako takiej, która ma 80 000 km². I być może wiecie, że to jest jedna z
albo najstarsza, często się mówi pustynia świata. 50-80 milionów lat temu powstała, już dawno po podziale Gondwany, czyli po oddzieleniu Australii, Nowej Zelandii, Afryki, Madagaskaru, tudzież Ameryki Południowej i Północnej od właśnie tej Afryki. Kto pamięta, jak się nazywał ten twór w historii Ziemi, który wyglądał jak wtedy, gdy jeszcze biegun północny, gdy jeszcze Ameryka, Afryka były ze sobą połączone? Pangea, bardzo ładnie. Cholera jasna, niektórzy się tu uczą, widzę. Co tam robimy na tej pustyni Namib? Otóż pustynia Namib jest słynna. Coś trąbi. Pustynia Namib to są przede wszystkim piękne wydmy. Ponieważ jest to obszar, który schodzi również do Oceanu Atlantyckiego, to część pustyni, na przykład przepiękne miejsce o nazwie Sandwich Harbor, przypomina w zasadzie tą najpiękniejszą część piaszczystej Sahary. A w zasadzie nie przypomina, ponieważ ma swój unikalny kolor, swoje unikalne doliny, swoje unikalne wyschnięte rzeki, koryta tych wyschniętych rzek. Coś naprawdę wyjątkowego. Gdy przyjeżdżamy już w okolice Sossus Vlei, wiemy, że wtedy wjeżdżamy do parku, jedziemy w kierunku Death Valley, czyli Doliny Śmierci, która jest też zupełnie inna od tej Doliny Śmierci, którą znamy na przykład ze Stanów. Oczywiście warunki również trudne i w okresie lata namibijskiego bardzo gorąco i trudno byłoby tam przetrwać bez dużej ilości wody i jakiegoś cienia. Niemniej jednak w tej Dolinie Śmierci najważniejszą rzeczą są drzewa Camel Thorn Tree, czyli to dawniej zwane akacją. Kiedyś przy okazji powiem, dlaczego to już nie nazywa się w Afryce akacją, dlaczego nie można tego nazywać akacją, ale to jest opowieść na inny odcinek. W każdym bądź razie około 1000 lat temu w tej dolinie była woda. I ta woda powodowała, że te drzewa spokojnie sobie rosły. I nagle, bardzo szybko, ta woda po prostu zniknęła, wyparowała. Drzewa nie zdążyły się zdekomponować, jak to się ładnie mówi. Nie zdążyły po prostu spruchnieć, nie zdążyły uschnąć tak, żeby po prostu zniszczeć. W związku z tym one trochę są żywymi skamielinami. Dzisiaj, gdy wejdziemy do tej doliny i robimy tam piękne zdjęcia, powinniśmy nie zapominać o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której wielu turystów zapomina, że nie wolno się na nich wieszać, nie wolno na nie wchodzić, nie wolno pozować, opierając się o nie i tak dalej, ponieważ one po prostu niszczeją, coraz bardziej niszczeją. Tych turystów jest coraz więcej. Powód, dla którego jesteśmy na pustyni Namib również jest inny i kolejny, a mianowicie to, że można na niektóre z tych wydm pięknie wejść. Taką bardzo charakterystyczną wydmą jest na przykład Big Daddy, czyli duży tata, która ma wysokość 325 metrów nad poziomem morza. Wcale nie jest to łatwe wyjście przy tych temperaturach, ale potem nagrodą jest spojrzenie na to morze piasku dookoła i na tą piękną dolinę śmierci, która rozpościera się u naszych stóp. Jest również Big Mama, która jest niższa, około 200 metrów, która jest po drugiej stronie jakby tej części Sossus Vlei, czy tej Doliny Śmierci, gdzie my tam często się zatrzymujemy na jakiś fajny lunch, zanim ruszamy na podbój tej prawdziwej Doliny Śmierci. Na pustyni Namib, jak już wspomniałem wcześniej, o czym możecie też zobaczyć w programie, na przykład w filmie dokumentalnym Our Planet, który na pewno znacie z Netflixa, który został zrealizowany, którego narrację prowadzi Sir David Attenborough, ten słynny angielski podróżnik, badacz. Dlaczego jest tak głośno? W każdym bądź razie możecie tam zobaczyć słonie pustynne. Słonie pustynne głównie w tej części północnej, tam gdzie już jest region Kunene, w zasadzie od regionu Erongo w kierunku granicy z Angolą to się odbywa. I to są specjalnie zaadaptowane do warunków pustynnych słonie w dolinie rzeki Hoanib, Kunene, ale również mamy tam czarne nosorożce, którymi badaniami nad nimi zajmuje się m.in. też organizacja taka turystyczna Wilderness Safaris, ale mamy również piękne brązowe hieny i mamy lwy nomady,
którym życie poświęcił niejaki dr Philip Strander, którego miałem okazję poznać i kilka razy się z nim widzieć. To jest człowiek, który urodził się w Namibii, skończył Cambridge, wrócił do swojego kraju i od teraz już będzie 40 lat, podejrzewam, prowadzi badania nad tymi lwami pustynnymi, lwami nomadami. Tutaj właśnie zbliża się mój lew nomad. To jest mój pies, który jest o imieniu San, bo opowiadałem o tym, że plemiona w Namibii San, Himba, Herero. Himba, pokaż się tutaj. O, nie wiem, czy będzie go widać. W każdym bądź razie, wracając do opowieści, mówiliśmy o tych zwierzętach. Spotkacie bardzo specyficzne zwierzęta na pustyni Namib. Na przykład słynny namibijski pustynny gekon, którego ciało jest w zasadzie przeźroczyste, ta skóra jest przeźroczysta, więc widać organy wewnętrzne. Co ciekawe, nie ma powiek, w związku z tym to jest jego sposób na absorbowanie wilgoci z powietrza. Liże po prostu swoje gałki oczne. Gdy ta wilgoć na nich osiada, to zlizuje językiem tą wilgoć i to mu wystarcza do przeżycia. Mnóstwo innych ciekawych rzeczy, na przykład Welwitschia mirabilis, czyli jedna z najstarszych roślin świata. Są gatunki, które są szacowane na 2 i więcej tysiące lat, które mamy okazję też zobaczyć jadąc przez pustynię Namib i jadąc też przez tą część, która jest blisko Swakopmund, czyli nadmorskiego kurortu nad Oceanem Atlantyckim. Co do tego, co warto zobaczyć i co warto zrobić na tej pustyni Namib, jest oczywiście mnóstwo innych ciekawych jeszcze rozwiązań. Jednym z nich, który jest absolutnie, jak to się ładnie nazywa, epickim, to jest doznanie pod tytułem lot balonem. Lot balonem, wielu moich klientów w ogóle to jest dla nich pierwszy lot balonem w ich życiu, a ja muszę powiedzieć, że to jest jeden z najpiękniejszych lotów balonowych. Otóż trzeba wstać w nocy. W nocy wstajemy, ruszamy nad ranem, czy przed świtem ruszamy do tego miejsca, gdzie jest biuro firmy Namib Sky, która jest jedyną, która obsługuje te loty balonowe, stąd wymieniam tą nazwę. I 4 balony zwykle w wysokim sezonie lecą, czyli mniej więcej 16 osób w jednym koszu balonowym. I start odbywa się tuż przed świtem, albo o brzasku, można powiedzieć, zanim słońce wzejdzie. Bardzo urokliwe miejsce. Pustynia zmienia swoje kolory od srebrnych, szarych poprzez pomarańczowe, brązowe, pomarańczowe, czerwone. Mieni się przeróżnymi kolorami i wtedy wstaje słońce. Balon jest takim statkiem powietrznym, którym nie czuje się wiatru, czyli bo on sam jest popychany wiatrem, różnymi prądami powietrznymi. Powód, dla którego oni odbywają te loty rano, jest właśnie taki, że są później słupy gorącego powietrza, które powodowałyby, że ten statek powietrzny byłby praktycznie niekontrolowalny. Lot balonowy kończy się równie zjawiskowym wydarzeniem, mianowicie tym, że mam się uśmiechać. Zjawiskowym wydarzeniem, mianowicie tym, że je się wspaniałe śniadanie w miejscu, w którym balony lądują na pustyni. Jak wiadomo, prądy powietrzne są różne codziennie, więc praktycznie każdego dnia to lądowanie odbywa się w innym miejscu. Tam mamy bąbelki, mamy wspaniałe przygotowane przez lokalne panie, lokalne przysmaki, ręcznie przygotowywane, czy w domu przygotowane dżemy, czy też jakieś wędliny przeróżne, bo jak wiecie też Namibia słynie, sorry dla tych, którzy akurat nie są mięsożerni, ale z hodowli wielu antylop, które są też eksportowane, później to mięso jest eksportowane, ale to fantastyczne carpaccio ze Springboka, polecam. Cóż dalej, wyjeżdżając stamtąd kierujemy się zwykle w kierunku Swakopmund i Walvis Bay, to wciąż jest część pustyni Namib. Jedziemy w kierunku wybrzeża właśnie Szkieletów i tam mamy w lagunach przepiękne kolonie flamingów, też wzdłuż wybrzeża, też wzdłuż, jadąc na południe w kierunku Sandwich Harbor, zjawiskowego miejsca obok kopalni, nie kopalni, ale miejsca, gdzie odsala się i wydobywa się sól z oceanu w ogromnych ilościach, przejeżdża się przez to miejsce, to jest właśnie na wschód od Walvis Bay, na południe od Walvis Bay i tam możemy zobaczyć zarówno flamingi, ale też przepiękne wydmy znowu, na które można wjeżdżać. To jest park narodowy, trzeba specjalny permit opłacić, zezwolenie.
jedzie się wzdłuż wybrzeża, trzeba bardzo uważać na pływy oceaniczne, ponieważ mogą one odciąć Wam drogę, dobrze jest wziąć lokalnego przewodnika. I tam jeździ się po tych wydmach i wspaniałe zachody słońca, lunch można pyszny zjeść, ostrygi, bo ten zimny prąd benguelski, o którym wspominałem, nie wiem czy już opowiadałem w czasie tej opowieści, ale o tym jak jest doskonałym miejscem, który jest bardzo bogaty w życie morskie, świetne ryby, świetne owoce morza, wypływa spod Antarktydy, 5000 metrów, płynie wzdłuż wybrzeża Afryki, tej części zachodniej Afryki, aż po Angolę i dalej troszeczkę. I można zjeść fantastyczne ostrygi, kalmary, świetne ryby i tego typu rzeczy. No cóż, to jest taka opowieść bardzo szybko, bardzo krótka. Pewnie ci, którzy bywają tam często, powiedzą, tak spłuciłeś, powiedziałeś tylko o paru rzeczach, są bardziej istotne rzeczy, ciekawsze i tak dalej. Być może są, ale to jest opowieść dla tych, którzy jeszcze nigdy nie byli w Afryce albo nigdy nie byli w Namibii i serdecznie Was do tego zapraszam, żeby tam ruszyć. To nazwijmy to odcinek pierwszy, pustynia Namib. Będzie jeszcze wiele więcej opowieści o innych częściach Namibii, będzie o plemionach, będzie o zwierzętach. No będzie ciekawie, mam nadzieję, bo staram się, żeby było. Teraz już założę kapelusz i pożegnam się z Wami. Do następnego. Chciałem jeszcze pokazać, nie wiem czy to się będzie dobrze czytać, ale to jest właśnie nasz przewodnik z tego roku, z wyprawy, którą właśnie zakończyliśmy. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tym razem będziemy opowiadać bardziej o wybrzeżu, o tym co się dzieje na wybrzeżu Szkieletów, dlaczego wybrzeże Szkieletów i tak dalej. Serdeczności. Cześć.